Najmłodsza z osób w momencie rozpoznania miała 19 lat. Wpływ raka piersi na życie Polek jest tak kolosalny, że uznałem, że tej chorobie należy się przyjrzeć z punktu widzenia pacjentów. Co można zrobić, aby się uchronić przed tą bardzo groźną chorobą? Okazuje się, że szereg rzeczy. Cześć pacjenci! Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór u kobiet w Polsce. Ta choroba odpowiada aż za 26% nowo zdiagnozowanych chorób nowotworowych u pań. Jest to trzeci największy zabójca spośród wszystkich nowotworów w Polsce. Choroba ta odpowiada za 15% wszystkich zgonów z powodów chorób nowotworowych wśród kobiet. Co istotne i spora część osób może o tym nie wiedzieć, dotyka również mężczyzn, choć w zdecydowanej mniejszości. Wpływ raka piersi na życie Polek jest tak kolosalny, że uznałem, że tej chorobie należy się przyjrzeć z punktu widzenia pacjentów. Po to, aby wydobyć o tym nowotworze jak najwięcej konkretów, których pacjentki mogą poszukiwać. Dlatego, aby przygotować się do dzisiejszego odcinka, przeanalizowaliśmy z moją koleżanką Anią, którą serdecznie pozdrawiam, aż 500 historii kobiet opisanych na portalu siepomaga.pl, które cierpiały bądź cierpią na tę chorobę. W tym celu sprawdziliśmy m.in. wiek w momencie rozpoznania, główne objawy, śmiertelność. Sprawdziliśmy także listę przerzutów, rekomendacje specjalistów i jakie konkretne profilaktyczne działania można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania. No więc kogo ta choroba najczęściej dotyka? Oczywiście kobiet. A w jakim wieku? Najpierw powiem Wam to, co mówią na ten temat badania naukowe. Otóż według artykułu z 2023 roku na portalu PubMed, którego tytuł i autorów właśnie Wam prezentuję, mediana wieku wynosi 62 lata. Jednak wielu z nas zna kobiety, które chorują w dużo młodszym wieku. Spójrzmy więc na dane z siepomaga.pl. Widać sporą różnicę. Średnia wieku wynosiła ponad 42 lata. Najmłodsza z osób w momencie rozpoznania miała 19 lat. Prawie 80% kobiet w momencie rozpoznania miała mniej niż 50 lat, a prawie 40% miało poniżej 40 lat. Niestety aż 87 kobiet zmarło przed 50, co stanowi 17% wszystkich pań, których historię przeczytaliśmy. Okej, wiemy już kogo ta choroba dotyka, to teraz dobrze byłoby wiedzieć, jakie daje ona objawy. I tu różnie się podejściem od tego, co można spotkać w internecie. Jako że chciałbym Wam podać możliwie jak najbardziej konkretne objawy wraz z częstością ich występowania, również ten aspekt przeanalizowałem. Wziąłem pod uwagę zarówno badania naukowe, ale także życiowe przykłady chorych kobiet z portalu Siepomaga. W artykule na portalu PubMed z 2017 roku, którego tytuł i autorów właśnie Wam prezentuję, możemy przeczytać, że najczęstszym objawem był guzek w piersi. Częstość jego występowania to aż 83% przypadków. Kolejnymi co do częstości występowania objawami były nieprawidłowości w obrębie brodawki, ból piersi, nieprawidłowości w obrębie skóry piersi, guzek w dole pachowym i owrzodzenie piersi. A jak badania naukowe korelują z praktyką polskich pacjentek? Aż 184 kobiety podały swoje objawy. Z ich relacji wynika, że ponad 2/3 przypadków dotyczyło nieprawidłowości w zakresie piersi. Wśród nich najczęściej występującym, podobnie jak w badaniach naukowych, był guzek w piersi, który był objawem u ponad 45% wszystkich kobiet opisujących swoje objawy. Drugim co do kolejności występowania było zgrubienie na piersi. Kolejnymi objawami w tej grupie był ból piersi, zmiany na piersi, w tym także na brodawce i zaczerwienienie piersi. To niestety nie koniec. Wymieniane były również objawy niezwiązane z piersiami, które często połączone były z przerzutami. Wśród objawów niezwiązanych z piersiami najczęstszymi były bóle kości i stawów, które dotyczyły ponad 11% chorych. Wszystkie osoby, które wymieniły ten objaw, zmagały się już z przerzutami do kości. Kolejnymi objawami niezwiązanymi z piersiami były złe samopoczucie, powiększone węzły chłonne, guzek pod pachą. Rzadziej występujących objawów było oczywiście więcej, ale dotyczyły pojedynczych przypadków. Ktoś może zapytać, co się może stać, jeśli z różnych przyczyn choroba zostanie wykryta na późniejszym etapie?
Niestety należy liczyć się z przerzutami. Oprócz tych węzłach chłonnych do najczęstszych lokalizacji przerzutów należały kości. Dotyczyły one ponad 33% wszystkich osób, które miały przerzuty. Następne w kolejności były wątroba, płuca i mózg. Co na to badania naukowe? Wskazują na dokładnie te same miejsca przerzutów. Zmieniła się za to kolejność. Przerzuty do płuc na większej grupie badanych wystąpiły częściej niż do wątroby. No więc co można zrobić, aby się uchronić przed tą bardzo groźną chorobą, względnie rozpoznać ją na wczesnym etapie? Okazuje się, że szereg rzeczy. Po pierwsze, według specjalistów należy zacząć od samobadania piersi. W trakcie pisania odcinka rozmawiałem z kilkoma lekarzami i każdy z nich mówił, że to absolutnie najważniejsza rzecz, jaką dla siebie mogą zrobić kobiety. Zapraszam więc, drogie panie, do kliknięcia w kartę, która właśnie pojawiła się na waszych ekranach i która przeniesie was na stronę pacjent.gov.pl, gdzie jest bardzo przystępna instrukcja, jak należy to robić. Kolejnym badaniem, które powinny wykonywać kobiety, to USG piersi. Według strony Zwrotnik Raka dobrze jest wykonywać pierwsze USG piersi w wieku około 20 lat. Na to badanie potrzebne jest skierowanie, jeśli chcecie je wykonać na NFZ. W prywatnych placówkach nie jest ono wymagane, więc można wykonać je odpłatnie bez skierowania. Koszt takiego badania wynosi między 150 zł a 300 zł. Jak często kobiety powinny je wykonywać? Według rządowej strony gov.pl badanie to powinno być wykonywane raz na rok lub 2 lata, a w przypadku obciążeń genetycznych nawet częściej. Kolejnym badaniem, które rekomendowane jest kobietom odrobinę starszym, bo po 40 roku życia, jest mammografia, gdyż około 40 roku życia zaczyna u kobiet dominować w piersiach tkanka tłuszczowa. Jest to badanie, w którym używane są promienie rentgena, jednak według informacji na stronie Zwrotnik Raka ryzyko szkód jest niskie. W Polsce istnieje program finansowany przez NFZ, w ramach którego kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą raz na 2 lata poddać się takiemu badaniu zupełnie bezpłatnie. Należy się z tego cieszyć i zachęcać kobiety, aby z tej możliwości korzystały. Jednak i tu pojawia się absurd. Co jeśli kobieta ma na przykład 75 lat? Już nam na niej nie zależy, niech robi co chce? Nie warto im finansować już takiego badania? Jest to znowu dyskryminacja, tym razem kobiet starszych, i warto to nagłaśniać. Pamiętajcie, że kobiety średnio w Unii Europejskiej żyją ponad 83 lata. Mają więc średnio 9 lat życia przed sobą, a może nawet więcej, jeśli będą się regularnie badać. Innym badaniem, z którego kobiety mogą skorzystać, jest rezonans magnetyczny piersi, tak zwana mammografia MR, ale bez skierowania można je wykonać jedynie prywatnie, a koszt jest wysoki i wynosi od 600 do nawet 1400 zł. Jednak według informacji na portalu Zwrotnik Raka, badanie to charakteryzuje się wysoką czułością w wykrywaniu guzków piersi, nawet 97%, i umożliwia zobrazowanie wczesnych zmian niewidocznych jeszcze w tradycyjnym badaniu mammograficznym lub w badaniu USG. Chcecie się dowiedzieć, jaki wpływ ma mutacja w genach BRCA1 i BRCA2 w zachorowalności na raka piersi czy raka jajnika? Opowiem wam o tym w odcinku o raku jajnika. A tymczasem mam nadzieję, że udało mi się dostarczyć wam porcję przydatnych i konkretnych informacji na temat raka piersi i tego, jak działać, aby zmniejszyć ryzyko późnego wykrycia. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie jeszcze choroby chcielibyście, abym przeanalizował z punktu widzenia pacjenta. Będę się starał nagrać o nich kolejne odcinki. Do zobaczenia.